Ja nazywam się Zuzanna Cichocka, jestem architektem z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu i stworzyłam ten kanał po to, żeby podzielić się z Wami moją wiedzą w tym temacie. Serdecznie zapraszam na ten film i na następne. A ten film jest nietypowy, bo trochę odpowiada w trendach, które widzę w internecie. Ja zazwyczaj nie jestem trendziara, ale spodobał mi się temat i może rozwijając ten temat, mogę rozwinąć też swoje poglądy na temat architektury, więc koniecznie zostańcie ze mną, jeżeli nie chcecie popełnić błędów we wnętrzach, bo o nich właśnie będę opowiadać. A temat to, czego bym nie zrobiła u siebie jako architekt. Bardzo mnie się spodobały głównie TikTokowe wersję tego tematu, ale chciałabym troszeczkę bardziej rozwinąć, żeby naświetlić Wam problemy, jakie można napotkać w czasie projektowania i w czasie urządzania mieszkania, które są dość typowe, a które dla mnie są kompletnie niedopuszczalne. Koniecznie obejrzyjcie całość, bo wszystkie 5 są super ważne. A teraz zaczynamy. Pamiętajcie o tym, że to, co teraz mówię, nie ma na celu krytykowania Waszych wnętrz i proszę, nie bierzcie tego do siebie. Ja po prostu chcę Was uchronić przed błędami albo pomóc Wam je naprawić. Więc tutaj naprawdę, jeżeli macie któryś z tych błędów, które ja tutaj cytuję, to nie bierzcie tego do siebie. To jest tylko po to, żeby Wam pomóc, ale z chęcią usłyszę Wasze komentarze i z chęcią usłyszę to, co u Was ewentualnie wyszło albo nie wyszło we wnętrzu, więc koniecznie komentujcie. A teraz przechodzimy do numeru 1. To jest rzecz, której ja nie rozumiem i możecie mi ją wyjaśnić, bo ewentualnie mi ją wyjaśnicie, ale czasami zdarzają się takie sytuacje, że są pomalowane ściany na przykład 2 rodzaje kolorów. Czerwony, niebieski, czerwony, niebieski. Ja się pytam, po co? W ogóle jak jakiś ring bokserski walczą kolory ze sobą, ja bym tego nie zrobiła. Na pewno nie pomalowałabym u siebie wnętrza w 2 kolory, które są jeszcze do tego z różnych gam kolorystycznych i z różnych końców tych gam, bo na przykład żółty jest ciepły, niebieski jest chłodny, więc malowanie jednej ściany na żółto, drugiej na niebiesko, ale lata 90. Ja uważam, że to jest ogromny błąd, ponieważ człowiek nie może w takiej przestrzeni wypocząć. I jeżeli coś takiego się u Was zdarzyło, no to zastanówcie się, czy nie jesteście na przykład za bardzo pobudzeni w tej przestrzeni, albo nie czujecie się przytłoczeni. Malowanie też na różne gamy kolorystyczne, z różnych części gam kolorystycznych, czyli jedną ścianę na żółto, drugą na niebiesko, spowoduje, że jedna będzie bliżej, druga dalej, tak? Ta, która jest ciemna i niebieska, będzie dalej, bo niebieski kolor zawsze tak się pojawia trochę w tle, natomiast żółta wyjdzie nam na wierzch i będzie nas biła po oczach, a jeszcze w połączeniu żółto-niebieski pojawi się gdzieś na granicy zielony, bo przecież żółty z niebieskim to jest zielony, więc tak zwany efekt caustic po prostu spowoduje, że mamy jakąś zieleń jeszcze, której na przykład Wy nie lubicie. Bardzo, bardzo zastanówcie się nad tym, jaki kolor będzie w Waszych wnętrzach i jeżeli chcecie usłyszeć moje zdanie na temat kolorów, koniecznie obejrzyjcie film o kolorach. Specjalnie Wam go nakręciłam po to, żebyście z niego korzystali, więc serdecznie na niego zapraszam, gdzieś go tutaj umieszczę. I nie zapominajcie o tym, że jeżeli chcecie kolor, to się go nie bójcie, ale pomyślcie o tym, żeby pomalować albo całe wnętrze na jakiś kolor, albo jedną ścianę jako ścianę akcentową, a jeżeli już robicie coś totalnego i chcecie pomieszanie kolorów, to niech to będzie jakiś projekt, na przykład pasy, na przykład krata albo jakieś tego typu elementy, a nie frywolne malowanie ścian na 2 różne kolory. Ja bym tego nigdy u siebie nie zrobiła. Absolutnie. Numer 2. Nigdy nie używałabym kafli, które wyszły w tym sezonie i są teraz trendy. To wynika z tego, że ja pamiętam, a właściwie nie pamiętam, tylko ja teraz przeżywam remonty wszystkich wnętrz, które były tworzone 90 lata, 2000, 2010 i widać od razu, ja jestem w stanie wejść do wnętrza i powiedzieć, w którym momencie ono zostało zaprojektowane, bo akurat były na przykład w trendzie kafle z dekorem, jeszcze wypukłe, które przechodziły przez taki pasek, przez całą łazienkę. Słuchajcie, dla mnie to jest trochę bez sensu. Jeżeli Wy macie kasę na to, żeby
robić sobie remonty raz na 2-3 lata, albo co roku, bo akurat w sezonie zmieniają się te kafle i producent chce nam sprzedać jakieś, no to jasne, róbcie, ja was nie powstrzymuję przed tym, ale ja bym u siebie tak po prostu nie zrobiła. Zawsze powtarzam przy wyborze kafli, że na przykład w Berlinie łazienki są w takie cegiełki, bardzo popularne to są łazienki, takie cegiełki białe, łazienki kompletnie ponadczasowe, które przez 20-30 lat nie są remontowane, bo zawsze są w trendzie. Można dodać na ścianę kolor, można dodać coś ciekawskiego jako dodatek, ale nie kłuć ścianę i wymieniać kafle co sezon. Jak dla mnie bezsensowny wydatek, niepotrzebne podążanie za trendami. Można naprawdę fajne, ponadczasowe kafle umieścić w łazience tak, żeby ta łazienka była przez lata super, a jeżeli chcemy ją zmieniać, to możemy ją zmieniać dodatkami, czy farbami, czy odcieniami, które się pojawiają. Niekoniecznie musimy wykuwać wszystko i kupować modne kafle z 2024 roku. 3. Absolutnie nie ustawiałabym mebli pod ścianami. Wiem, że to dziwne, bo mamy małe wnętrze i wydaje nam się, że jak wciśniemy te meble w odpowiednie miejsca, to że przestrzeń będzie nam się wydawała większa. Nic bardziej mylnego. Nic. Przestrzeń będzie nam się wydawała większa i tu koniecznie zapraszam, jak powiększyć małe przestrzenie. Super film, naprawdę świetne rady, dużo rzeczy, które powinniście wiedzieć, jeżeli macie małe wnętrze. Natomiast tutaj tak w skrócie, jeżeli te rzeczy umieszczamy pod ścianami, to powodujemy, że nie ma za nimi oddechu i wydaje nam się, że te wszystkie rzeczy się na nas zwalają, ponieważ one stają się częścią tego, do czego je przystawiliśmy, na przykład częścią ściany i one się wtedy doklejają, to się nazywa addycyjność brył, czyli dodawanie brył i wtedy im więcej przyklejonych rzeczy, tym przestrzeń wydaje nam się mniejsza i bardziej na nas napiera. W życiu bym tego nie zrobiła. Ja nawet w małych przestrzeniach odstawiam meble od ściany. To jest pierwsze, co robię i od razu czuć większy efekt. Nigdy bym nie ustawiała rzeczy też utylitarnie, czyli mamy kilka mebli i wciskamy je, bo muszą nam się zmieścić. Nie, lepiej czasami zrezygnować z jakiegoś mebla, zrobić jakiś mebel wielofunkcyjny, żeby przynajmniej nie zmniejszyć już małej przestrzeni. Nigdy nie umieszczałabym mebli pod ścianami. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, bo niektóre rzeczy stoją pod ścianami, na przykład szafy, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, żeby nie wciskać wszystkich mebli koło siebie pod ścianami. Numer 4 to może już bardziej indywidualna rzecz i taka trochę biznesowo-inwestycyjna, ale równie ważna moim zdaniem. Posłuchajcie, ja jestem projektantem, architektem, designerem, kocham sztukę i kocham meble, ale nigdy bym nie kupiła bardzo drogiego, modnego w danym sezonie mebla. Akurat wyszła seria stołów, które są super modne, wszyscy je mają, wszyscy je chcą mieć i kosztują fortunę i ja wydam po prostu miliony, żeby mieć taki stół, żeby było widać, że ja go kupiłam w 2024 roku. Nie zrobiłam czegoś takiego. Dlaczego? Bo to są zazwyczaj wyrzucone pieniądze, bo jak ten stół teraz się pojawił, to zaraz pojawi się jeszcze więcej jego kopii i wszyscy będą mieli go w domach i nie będzie to wcale indywidualne. A poza tym nie jest to żadna inwestycja, to są wyrzucone pieniądze, tak jak w trendy samochód albo z tym samochodem to nigdy nie wiadomo, ale w coś trendy, tak? To są wyrzucone po prostu pieniądze. Ja bym zainwestowała na pewno w mebel, który pochodzi z historii, na przykład designu, czyli albo jest jakiś do renowacji, który bym odnowiła, albo bym kupiła za duże pieniądze, mogłabym kupić mebel, który jest pewną formą sztuki i w ogóle sztukę. I wtedy czuję, że po pierwsze to jest moje i nie wszyscy będą mieli kopię w domu, a po drugie, że jest to pewnego rodzaju inwestycja. Numer 5, to będzie dziwnie brzmiało, bo jestem projektantem i architektem, bo numer 5 brzmi, że niczego bym nie zrobiła bez projektu. To tak jakbym reklamowała swoją działalność, ale nie do końca o to chodzi. Może inaczej to ujmę. Nie robiłabym niczego bez planu. I musiałabym mieć plan na całe wnętrze, a potem na poszczególne elementy, a nie kupowała, przepraszam bardzo, byle co.
Bo często zdarza mi się, że chodzę na przykład na tak zwany lifting wnętrza, czyli nie zmieniamy ścian, tylko robimy pewne zmiany aranżacyjne i słyszę od klienta, że on by chciał mieć takie lekkie, delikatne, białe wnętrze, po czym widzę czerwoną, wielką komodę, z czerwonego drewna, wielką komodę, która nie pasuje ani do tego stylu, ani nie jest fajna. I klient mówi, że absolutnie ona ma zostać, bo kosztowała fortunę. Słuchajcie, no gdzie sens, gdzie logika? No to trzeba było najpierw mnie zamówić, albo najpierw się zastanowić nad tym, jakie chcę wnętrze, nim kupuję mebel, który jest bardzo charakterystyczny dla danego stylu, ale niezbyt charakterystyczny dla tego, co chcę sama zaprojektować, prawda? Albo co chce klient osiągnąć. Tutaj jest to szalenie istotne, żeby takich decyzji nie podejmować w emocjach spontanicznie, nawet jeżeli projektujemy szafę wnękową. Bo szafa też ma pewne funkcje, które musi spełnić i niezaprojektowanie, nieprzemyślenie, co jest w środku, jest kompletnym bezsensem przy cenach, które są obecnie na rynku. Więc koniecznie, moim zdaniem, niekoniecznie, tylko konieczne jest zaprojektowanie i przemyślenie rzeczy, które kupujemy. I ja nigdy bym nie kupiła rzeczy od tak, na spontanie, tylko dlatego, że mi się podoba, bo to jest dokładnie taki sam efekt jak z ubraniami, które mi się podobają. No może mi się podobają, ale na mnie będą fatalnie wyglądać. I tym pozytywnym akcentem kończę film na temat 5 rzeczy, których nie zrobiłabym jako architekt. Mam nadzieję, że Wam się podobał, wzięliście coś dla siebie. Jeżeli chcecie, żebym nakręciła film o czymś, czego jeszcze nie ma na moim kanale, koniecznie komentujcie, mogę nakręcić film specjalnie dla Was. Jesteście moją inspiracją. Zapraszam Was serdecznie do komentowania, zapraszam Was serdecznie do subskrybowania. Zapraszam też na inne filmy na kanale, na pewno przydadzą Wam się w czasie remontu, a tymczasem do zobaczenia.